Moje drogie lwy, witam Was w czytaniu dla Was na jesień. Moje drogie lwy, zdjęcie do tego rozkładu, tych kart zrobiłam jeszcze zanim przyszła jesień i zanim zaczęła się kończyć. Ale uznałam, że czytanie to będzie obejmowało również wrzesień, choć głównie chodzi o jesień całą. Ale patrzę na Wasze karty, ale nie tylko Wasze, ale także innych znaków. I ilość fal i wody, jaką widzę w tych kartach, jest niezwykła. Większość z Was pewnie tutaj znajduje się, znaczy nie pewnie, tylko wiem, że tak, znajduje się w Polsce. No a do nas przyszła powódź i wielu z nas dotknęła. A jeżeli nie dotknęła nas bezpośrednio, to pośrednio i u Was też to widać, drogie lwy. Jeśli nie dotknęła Was powódź dosłownie, to metaforycznie to mogła być powódź taka emocjonalna. I te emocje, ta woda jest z Wami na jesieni również. Aż w 4 kartach u Was, moi drodzy. To znaczy niby w 3, bo eremita jest jakby poza tym kolorem fal, bo w tej talii kielichy nazywane są falami. Jedną tylko taką mam talię. Z jakiegoś powodu wybrałam ją na jesień przed wrześniem. Moi drodzy, tyle wstępu, ale przejdę w takim razie do mówienia o tym, co mam przed sobą, chociaż może Wam być trudno przejść do tych właśnie spraw, które konkretnie są przed Wami, którymi naprawdę powinniście się zająć, które leżą i czekają, aż się nimi zajmiecie. Są przed Wami, Wy je widzicie, Wy wiecie o nich. Ale może wolelibyście, jak ten eremita, usiąść gdzieś na latarni morskiej, która została zalana przez wielką wodę, powódź, kataklizm, i tam siedzieć i łowić ryby. Niezależnie od płci, możecie mieć ochotę na to, czy w jakimś sensie być zmuszeni w czasie czy po powodzi, żeby przysiąść i w pewnej izolacji czekać, aż nadpłynie statek i was stamtąd zabierze. Ale moi drodzy, ten eremita to jest syrena. Moi drodzy, nikt mi nie powie, że syrena nie potrafi pływać. I że naturalnym miejscem dla syreny jest siedzenie na latarni morskiej cały czas. Także to może być etap. To może być etap, w którym dokonacie pewnej refleksji. To może być znaczących kilka godzin, które zaowocują wieloma innymi godzinami kontemplacji w pewnej izolacji dla Was, czy dla osoby wyjątkowo znaczącej w Waszym życiu.
Jest to powiązane z emocjami królowej kielichów. Ktoś tutaj troszkę zatopił się w swoich emocjach, może zagubił się, jakby ta nasza syrena zanurzyła się zbyt głęboko w wodzie i przestała być tą syreną przez chwilę, straciła swobodę swojego ruchu wśród fal, wśród wody. To jest odwrócona królowa kielichów, odwrócona. Ktoś mógł zatopić się w emocjach i stracić tę swobodę ruchu w emocjach, moi drodzy. Za bardzo przysiąść w jednym miejscu i ta woda gdzieś otaczała i otacza cały czas i trudno z niej wyjść, trudno z niej wypłynąć. I jest to właśnie powiązane z izolacją i czekaniem w pewnym sensie na ratunek, aż ktoś przypłynie i zabierze nas stąd, stamtąd. Ale te statki widać. Te statki krążą, a postać na latarni jest tak widoczna, że nie da się jej zignorować, nawet jeżeli jest niby odizolowana, niby z nikim nie rozmawia, to jest widoczna z daleka. Jest niedostępna, ale można w jej stronę przypłynąć. Jeżeli zechce, może popłynąć, że tak powiem, dalej na tym statku. Kogo chcecie zabrać na swój statek? Obok królowej kielichów, która trochę się zatopiła w tych emocjach w odwróconej karcie, mamy odwróconego króla kielichów, który trzyma swój statek, ale coś z tym statkiem jest nie tak. Te emocje w środku również są wzburzone. I ja czuję w tym momencie, że ten król kielichów zdaje się być troszkę taki zrezygnowany. Jakbyście mieli do czynienia z kimś, kto nie może wsiąść na swój statek, kto nie może płynąć ze swoimi emocjami, kto nie może wyrażać swojego wnętrza, swojej emocjonalności w swobodny sposób. I to jest ktoś, kto jest blisko królowej kielichów, kobiety, która tych emocji niewątpliwie ma również sporo i zwykle potrafi się w tych emocjach swobodnie poruszać. I dobrze czuje się w towarzystwie ryb. Dobrze czuje się z tym, co przypływa i odpływa. Z ruchem ze wszystkich stron. Nie ruchem z prawa do lewa i koniec. Moi drodzy, czasem ludzie zarzucają rybom chaotyczność, osobom na przykład spod znaku ryb. Można w pewnym sensie coś takiego powiedzieć, ale sądzę, że należałoby podejść do tego troszeczkę ostrożniej i zrozumieć, że po prostu taka natura jest ryb, że one płyną we wszystkich kierunkach, bo takie jest ich środowisko. I ta królowa kielichów powinna spróbować poczuć się w swoim środowisku znów swobodnie, wśród tych ryb, w tej przestrzeni, gdzie można płynąć we wszystkich kierunkach, zawracać, odwracać. Popatrzcie na akwarium, jeśli chcecie, możecie to zrobić. To może się przydać królowej kielichów. To może przydać się również królowi kielichów. Może do oceanarium
jakiegoś warto by zajrzeć. Czy obejrzeć choćby film, na którym będą takie rybki. I jakoś spróbować przetransformować te uczucia i może wyjść z nich, żeby się w nich nie zatopić, a jeżeli trochę te postacie zatopiły się w tych emocjach, to żeby wypłynąć na powierzchnię. I zaczerpnąć świeżego powietrza. Żeby zdobyć, żeby wiatr wsparł żagle żaglowca króla kielichu. Jemu to jest nawet bardziej potrzebne. Mamy do czynienia z kobiecą stroną i taką bardziej męską. Król kielichów i królowa kielichów, która no jakby ma tego swojego króla. To chciałabym teraz powiedzieć, to do mnie przychodzi. Ci ludzie są blisko, nawet jak są daleko. Bo łączy ich woda, łączy ich uczucie. Ta fala może dojść daleko. To do mnie przychodzi. Moi drodzy, król kielichów jest tu postacią nadrzędną. Nawet bym powiedziała, że jest w waszym rozkładzie ważniejszy niż ta królowa kielichów w tym momencie. Nawet dla królowej kielichów król kielichów może być ważniejszy niż ona sama. Dlatego sądzę, że król kielichów zdecydowanie powinien spróbować okiełznać fale, które są wewnątrz niego i wyjść z tego, żeby się w tym nie zatopić. Bo on w emocjach ma dużo różnych zawirowań, jakby wręcz były takie wiry, które wciągnąć mogą wszystko. Jakby trzeba było się odwirować, moi drodzy. Tak. Troszeczkę odwirować, jak w pralce. Nadmiar wody poprzez taki ruch wręcz w powietrzu usunąć. Troszeczkę wyschnąć chociażby. Ale nie pozbywać się tych emocji wszystkich, bo król kielichów te emocje musi mieć, królowa kielichów również, tylko one powinny być odpowiednio zarządzane u króla kielichów i odpowiednio zaopiekowane u królowej kielichów. Obok króla kielichów z drugiej strony mamy temat nieposiadania niezależności finansowej. Tak, jeżeli postać w dziewiątce ogrodów, mówimy o ogrodach, ale to de facto chodzi o wartości, o pentakle, mamy do czynienia z kimś, kto nie bardzo może samemu swoją przestrzenią się zająć, bo brakuje jakichś zasobów, brakuje jakiejś wartości, ale to może być ktoś, kto usiłuje prezentować się tak jak taka dama. Zwróćcie uwagę, jakie tu są stroje, jakie tu są kolory, jaki tu jest wachlarz. Nie trochę zastaw się, a postaw się, tylko tak naprawdę jakby nie bardzo było co zostawić. Takie mam poczucie.
że coś tu jest tak mocno na kredyt. I jest tylko obrazem samostanowienia, ale nie autentycznym samostanowieniem. Ktoś usiłuje z jakiegoś powodu prezentować się jako osoba niezależna, osoba dumna, ale to jest tylko fasada, tak czuję. Jest to ktoś, kto również jest w jakimś sensie bliski królowi kielichów, ale niekoniecznie królowej. Jakby oni są w zupełnie różnych przestrzeniach. Królowa kielichów jest w wodzie, ona jest w emocjach, a osoba z 9 denarów jest gdzieś na ziemi, jest gdzieś w materii, jest gdzieś w sprawach związanych z posiadaniem i nieposiadaniem, z rzeczami, z ogrodem, z wartościami, z pieniędzmi, kwiatami, z ozdobami, z pięknymi strojami, z bardzo ładną fryzurą. Przyszła do mnie teraz taka myśl, co ja mogę, czy można by było coś poradzić tej osobie z 9 denarów, ale ja w tym momencie nie mogę dołożyć tu żadnej karty. Niby bym mogła, ale tu przyjęłam taką zasadę, że teraz nie dokładam kart w tym miejscu, w tym rozdaniu, w tym rozkładzie. Więc może być tak, że wy lub ktoś dla was znaczący przyjmie taką zasadę i stwierdzi, że dla zasady, czy dla zasad, które zostały ustalone wcześniej, niezależnie od tej osoby tutaj, nie będzie wyjątku. Nie będzie wyjątków ze względu na to, że takie są, a nie inne zasady. I trzeba pozwolić tej osobie z tej 9 denarów, żeby w jakiś sposób rozwikłała to sama, albo przynajmniej zmieniła swoją postawę na inną, na jakąś inną, bo tu jest pozorny przepych. Pozorny. My to wiemy, jeżeli umiemy czytać, jeżeli znamy znaczenia kart, jeżeli znamy sensy. I tak właśnie może być, że jeżeli ktoś nie zna sensu, nie zna treści, nie zna symboli, i widzi tylko coś jest trochę wykręcone, ale nadal jest kolorowe i fajne, to może tego nie odczytać. Tylko ludzie, którzy mają pewnego rodzaju wiedzę na taki czy inny temat, są w stanie odczytać znaczenie. I to jest też dla was istotne. Dla was będzie to ważne, że nie wszyscy będą w stanie odczytać wszystkie elementy. I może to również wpływać na emocje króla kielichów. Ale król kielichów powinien zwrócić swoją głowę w stronę światła. Jakby spróbować naświetlić też to, co ma w swojej głowie, jakby to światło wchodziło mu do głowy poprzez ukryte informacje, poprzez informacje, które zostały wyciągnięte jakby z piwnicy, z mroku i prostą drogą szły mu do głowy. I ten, kto je dostarcza, może mieć w pewnym sensie cechy papieskie. Cechy kogoś uznanego.
I może się wam wydawać to początkowo dziwne. Ale tego możecie doświadczyć. Ktoś wyciąga z dołu, z piwnic, z podstaw, wyciąga ciężkie elementy i niesie je do góry, do świadomości króla kielichów. I to światło bezpośrednio wchodzi mu do głowy, tak jakby miał wręcz otwartą czaszkę. I to mogło do niego wchodzić, ale to jest w porządku. Ten hierofant, ten papież, którego trudno jest tu odczytać jako papieża, trudno jest zobaczyć w nim tron, trudno zobaczyć tych, którzy go poważają. Ma dobrą postawę, wchodzi jakby wlatywał nietoperz do środka. Nietoperz, ten, kto może i dobrze czuje się w tych przestrzeniach, które są ciemne. I może nie widzi tego, co ci, co chodzą jasno po ulicach, ale ma jakby inny zmysł, ma jakby taki radar, dzięki któremu może się poruszać, jak nietoperz. Blisko naszego hierofanta, powiedzmy w ten sposób. Mamy oczekiwanie na gwiazdkę z nieba, ale ta gwiazdka tutaj spada. Ktoś wygląda nadziei, ktoś wygląda szansy, ktoś wygląda szczęścia w dziewiątce fal, w dziewiątce kielichów. Jakby ta fala szczęścia może przyjść w postaci drobnego i wielkiego zarazem elementu, w postaci czegoś, co z daleka wydaje się drobne, ale po zbliżeniu może okazać się całkiem znaczące i duże, i twarde, i mocne. Jak meteoryt, który leci gdzieś i ma siłę, uderzając o ziemię. I można wyglądać tej gwiazdki z nieba i ją zobaczyć i nią się ucieszyć. I można w niebo spoglądać i to może sprawić, że poczujecie pewnego rodzaju wewnętrzną radość, jeżeli zechcecie popatrzeć w niebo, spoglądać na migające światełka. Możecie spoglądać na migające światełka i one mogą wam przynieść radość. W mroku czy w półmroku. Bo noce są gwiaździste czasem, czy gwieździste. Tutaj nie chodzi o szczegóły i nie chodzi o drobiazgi, chodzi o wrażenie. I poczucie. Bo to poczucie, to uczucie tutaj jest autentyczne. Można odczuwać pewną obfitość przy spoglądaniu w niebo, spoglądaniu przez siebie. O, przez siebie, moi drodzy. Ze swojej perspektywy możecie patrzeć na świat i z waszej perspektywy może być coś radosne, z czyjejś innej wcale nie musi. I
Nawet jeżeli nad głową będziecie mieli temat związany z tym, o czym mówiłam wcześniej, z przepychem na pokaz, to nadal możecie spoglądać na tę gwiazdkę. Ten przepych na pokaz wtedy zdaje się być bardzo daleko od was, jakby prawie w innej galaktyce. A przed wami są te oświecenia papieskie. Drogie lwy, podstawową sprawą dla was jest wyjście z dołu do góry i wspinanie się tak, jakbyście nie szli po schodach, tylko lecieli w górę, na sam szczyt, do słońca, jak na skrzydłach. To jest podstawa dla was. Nawet jeżeli gdzieś te schody, ta droga, gdzieś wam się sypie pod nogami, to pamiętajcie, że macie jeszcze skrzydła. Możecie tak właśnie lecieć do góry. I jak dolecicie do samej góry, to tam nasz król kielichów może doznać oświecenia. Możecie wejść z tym światłem do głowy swojej czy kogoś innego, kto będzie królem kielichów. Światło jest w centrum, moi drodzy. Jest taki ważny, jasny punkt. Punkt życiowy, punkt słoneczny, na którym powinniście się skoncentrować i możecie, jak do niego dojdziecie. Nawet jak wychodzicie z mroku, to do światła możecie dolecieć. Drogie lwy, wszystkiego dobrego.